Po wizytach w Europarku i Parku Małego Księcia wracamy do Polski, do miejsca, które udowadnia, że imersja i spójna narracja mogą być fundamentem biznesu. Bajka Pana Kleksa to miejsce absolutnie unikatowe na mapie polskiej rozrywki. Jednocześnie jest to obiekt, który pokazuje, jak w perfekcyjny sposób łączyć emocje z edukacją. A dzisiaj porozmawiamy z Grzegorzem i Justyną Pietraszewskimi, twórcami tego wyjątkowego miejsca. Emocje w parkach rozrywki budujemy nie tylko poprzez atrakcje, ale także poprzez technologię. Partnerem serii jest Grupa Clue, która od wielu lat wspiera branżę atrakcji, budując emocje poprzez magię dźwięku i obrazu. Grzegorz, jak opisałbyś bajkę Pana Kleksa jednym zdaniem osobie, która nigdy tutaj nie była? Na pewno jest miejscem dla wszystkich fanów Akademii Pana Kleksa i w ogóle całego tego uniwersum, i tych dużych, i tych małych, bo bajka Pana Kleksa, powstając już prawie 7 lat temu, miała być takim dla nas dorosłych, dla całego pokolenia, które się na tym Kleksie wychowała, miejscem, gdzie sobie przypomnimy to dzieciństwo. I ja do dzisiaj się śmieję, że często jest tak, że rzeczywiście tu się lepiej bawią dorośli niż dzieci. I bajka dzisiaj jest takim miejscem, w którym to dorośli pokazują swoim dzieciom, jak spędzili dzieciństwo, na czym się wychowali, bo w tych przestrzeniach w wielu miejscach są fragmenty filmów Krzysztofa Gradowskiego, czyli tego Kleksa mojego pokolenia. Dzisiaj mam ponad 40 lat i dla mnie to był bohater dzieciństwa, z ogromnym sentymentem patrzę. Jest to na pewno miejsce, które ma wiele walorów edukacyjnych. To jest w ogóle taki nasz najważniejszy drive całego biznesu, czyli edukować poprzez zabawę, poprzez rozrywkę, więc każdy znajdzie tu na pewno coś mądrego dla siebie. No i jest takim miejscem kultu Jana Brzechwy. Chcemy tego wybitnego polskiego pisarza, poetę przypominać i na samym końcu dodałbym, że jest fajnym miejscem, gdzie można taki wartościowy, rodzinny czas, takie niedzielne popołudnie spędzić razem, rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami i świetnie się ze sobą pobawić. Grzegorz, Akademia Pana Kleksa to bardzo znane i rozpoznawalne w Polsce IP. Powiedz mi, co było największym wyzwaniem, aby przełożyć je na doświadczenia dla gości? To może z przekąsem powiem, że nie przełożenie doświadczenia dla gości, tylko w ogóle pozyskanie tego IP. Bo słuchajcie, to była prawie 3-letnia droga z tego miejsca serdecznie do kamery. Pozdrawiam panią Krystynę Brzechwę, Adama Magajewskiego i wszystkich spadkobierców Jana Brzechwy. Wyobraźcie sobie, że sobie właśnie uknąłem takie marzenie, żeby tą Akademię Pana Kleksa zrealizować, żeby zrobić takie miejsce, gdzie będziemy w tym uniwersum Kleksa. No i w końcu znaleźliśmy kontakt do żyjącej córki Jana Brzechwy, Krystyny, która już ma ponad 90 lat, do dzisiaj w dobrym zdrowiu się chowa. No to jest gdzieś 2016-17 rok, przyjeżdżam na spotkanie i zaczynam opowiadać, że chciałbym kontynuować dziedzictwo pani ojca, że moim marzeniem w ogóle jest, żeby wszystkie dzieci Jana Brzechwy znały i tego profesora Kleksa. W pierwszym zdaniu do mnie, ja się nie dam zrobić jak Sapkowski. No i wtedy sobie pomyślałem, kurczę, że już na dobrego wnuczka to nie przejdzie i rzeczywiście, ja pamiętam, jak już zaczęliśmy budowę i fabryka dekoracji, główny realizator pyta mnie, czy mam prawa. Oczywiście skłamałem, że mam, bo wiecie, podskórnie czułem, że ja to zrobię, że my się prędzej czy później dogadamy, ale rzeczywiście to było największe wyzwanie w całej zabawie z Akademią Pana Kleksa. Bajka Pana Kleksa to bardzo spójny świat. Czy od początku wiedziałeś, że to będzie projekt oparty na imersji? Nie, wtedy jeszcze nie było słowa imersja. Jak otwieraliśmy bajkę w 2019 roku, to wtedy, słuchaj, wszystko musiało być interaktywne, audiowizualne, ale chyba słowo interaktywne to był taki klucz. Była taka moda na to. Tak, każda ekspozycja, każde muzeum, każde centrum nauki musiało być interaktywne. Dzisiaj rzeczywiście słowo interaktywne wyparła imersja i to wszystko było robione wtedy na czuja. To przez własne doświadczenia swoich dzieci chciałem oddziaływać na wszystkie zmysły, ale bajka w swoim założeniu i to, co do dzisiaj jest jej ogromną przewagą, ona jest taka, słuchajcie, oldschoolowa, ona jest taka vintage.
Tu od początku to miejsce było pomyślane tak, żeby dzieci nie używały telefonów, żeby je oderwać od ekranów i żeby była bardzo kolorowa, ale właśnie nie tabletowa, nie telefoniczna i to się świetnie sprawdza, bo dzisiaj sam doskonale wiesz, jako osoba, która wiele tych parków różnego rodzaju i miejsc zwiedza, że ten pościg technologiczny, że ta atrakcja, która dzisiaj jest super, ultra, hiper nowoczesna, za pół roku już jest do bani, a my słuchajcie tym oldschoolem, tym takim vintage, tą właśnie nostalgią do tych lat 80., 90. wygrywamy. Z punktu widzenia inwestora, gdybyś miał powiedzieć, w co najpierw przy takim projekcie warto zainwestować na początku, a co skalujemy później? No na pewno zacznijmy od dobrego pomysłu na to miejsce. Jak chcemy się wyróżnić na tle konkurencji, dlaczego to klienci, goście mają później przyjść do nas, co jest wokół nas. To jest też szalenie ważne, żeby sprawdzić, jak dużo mieszkańców ma do nas blisko, ale też jaka jest konkurencja, bo w dzisiejszych czasach pewnie bardziej na to patrzę niż w czasach, kiedy otwierałem bajkę, no to wszędzie niewiele się działo, zwłaszcza zimą. To lepiej zrobić coś mniejszego, mniejsze miejsce, ale dopieszczone pod każdym względem. Dużo dzisiaj z Krystianem o imersji rozmawialiśmy, więc lepiej, nie wiem, 1000 m2, 1500 metrów, 500, w zależności jaki mamy budżet, dopieścić je idealnie i dopiero jak to zaskoczy, jakieś tam część zysków przeznaczać na rozbudowę. Warto o to też zadbać, żeby zbudować się w takim miejscu, którym gdzieś jest przestrzeń do rozwoju, czy w górę, czy w dół, czy w bok. Czy imersja realnie wpływa na czas pobytu, ilość wizyt gości i rekomendacje? No zdecydowanie, słuchaj, no to jest bardzo prosta piłka. Jeżeli się gdzieś dobrze czujesz, to chcesz zostać dłużej. Jeżeli ktoś Cię gdzieś dobrze przyjął i Ci się bardzo podobało, chcesz tu wrócić. I rzeczywiście to tak działa. My sobie zrobiliśmy kiedyś taki cykl życia, jak chcielibyśmy z tym klientem pracować i bardzo dużą wagę przykładamy do szkoleń, do takiego guest experience od strony właśnie naszego personelu. Ja się szalenie cieszę, że to jest doceniane, bo jak sobie śledzimy opinie, czy te w Google, czy na Facebooku, czy TripAdvisorze, czy wielu innych nośnikach, gdzie tą rekomendację, o którą wspominałeś, można zostawić, to jest podkreślana rola personelu i na to bym jeszcze zwrócił uwagę, o czym nie rozmawialiśmy wcześniej, że rzeczywiście ta magia zaczyna się od wejścia, od pierwszego uśmiechu na recepcji, czy właśnie pożegnalnego zadania, pytania i stwierdzenia: kurczę, dziękuję, było tu super, bardzo mi się podobało, więc 3 razy tak. Bajka pana Kleksa to nie tylko rozrywka, to bardzo mocny element edukacyjny. I właśnie o tą edukację chciałabym Cię zapytać, czemu była ona tak ważna w Waszym projekcie? Dlatego, że pan Kleks w ogóle był nauczycielem. Był nauczycielem i pokazywał i otwierał dzieciom głowy i nalewał do nich oleju. Pokazywał, w jaki sposób możemy uczyć innych przedmiotów, albo tak naprawdę przedmiotów, które są w szkole, ale w inny sposób. Jak widzicie, za nami znajduje się strefa niebezpieczna. Strefa niebezpieczna mówiąca o tym, żeby dbać o oceany. Jesteśmy w podwodnym świecie królowej Aby i chcemy, aby dzieci i osoby, które nas odwiedzają, wiedziały, że stawiamy mocno na ten walor edukacyjny. Jesteśmy też miejscem, które bardzo mocno wpisuje się w podstawy programowe i Akademia Pana Kleksa jest lekturą obowiązkową w 4. klasie, więc tak naprawdę naszym zadaniem było wpisać się w ten walor edukacyjny i żebyśmy nie byli miejscem takim, do którego wszyscy mogą przyjść i po prostu się pobawić, ale coś, co wyniosą ze sobą. Mamy świetne warsztaty, gdzie pokazujemy prawdziwe eliksiry na bardzo nieoczywistych składnikach, ponieważ dzieci widzą efektowne wybuchy, a po czym się okazuje, że jest to soda oczyszczona i na przykład czerwona kapusta. Więc myślę, że to jest właśnie to, pokazywać, że zabawa przez naukę może być, nauka przez zabawę tak naprawdę może być naprawdę świetna.
Wiem, że jesteś fanem parków Disneya. Powiedz proszę, czego polskie parki powinny uczyć się od najlepszych? Słuchaj, jak pierwszy raz byłem w Disneylandzie jako dzieciak, 10-latek, więc cofamy się do początku lat 90. Ten park został świeżo otwarty i wtedy pamiętam, kolosalne na mnie wrażenie zrobiła obsługa. Każdy się do mnie uśmiecha, każdy mówi dzień dobry, każdy chce mi pomóc. Wszystkie maskotki, wszystkie postaci z Disneya, nie była wtedy jakaś najlepsza pogoda. Pięknie ubrane, tam każdy element ze sobą w każdej atrakcji gra, tam nie ma przypadku, często to, co moje dzieci mówią, no bo każdy z nas w Disneylandach swoje w kolejkach odstał i to jest nieunikniony element zabawy, że tam nawet te kolejki do atrakcji, to moje dzieci... Już są atrakcją. Już są atrakcją, tak, że jeżeli jesteśmy w świecie Gwiezdnych Wojen, i nie wiem, takie Rise of Resistance, moim zdaniem topowa, jeszcze raz to powiem, atrakcja. Stanie w kolejce jest przygodą i ja jestem zakochany w wizji Walta Disneya, jestem zakochany w tych parkach, w tym, jak to wszystko oddziałuje, uwielbiam tam spędzać czas i co my możemy z tego, oczywiście mierząc skalę możliwości, budżetów. Znaczy, słuchajcie, to żeby nasz personel tak samo witał gości, to nieważne, czy masz 50 milionów euro, czy 5 milionów euro, czy 500 milionów euro, jesteś w stanie to zrobić, żeby każdy czuł się jak u siebie, żeby każdy czuł się jak przytulnie. To, żeby znowu te nasze atrakcje były jakkolwiek niosły za sobą historię, emocje, i to są te rzeczy, z których warto czerpać i tego, że kurczę, nieważne, czy masz 50 lat, 15 czy 10, tam się świetnie odnajdziesz. Czyli to, o czym mówisz, to taki dowód na to, że prawdziwe emocje, takie, które zostają z nami na długo, buduje się nie wysokością i prędkością atrakcji, a właśnie tą głębią i wielopoziomowym doświadczeniem. Zdecydowanie. I to jest szalenie trudne. Powiedz mi, jak wy w bajce pana Kleksa definiujecie imersję w tej części operacyjnej i projektowej? Tworząc bajkę pana Kleksa, nie myśleliśmy o tym, że to będzie tak imersyjne miejsce w dzisiejszych czasach tak naprawdę, ale staramy się oddziaływać na wszystkie emocje i zmysły, które tutaj widzicie. Szczerze powiedziawszy, bajka jest miejscem, gdzie doświadczamy różnych emocji, działamy na zmysły, nie tylko zapachu, dotyku, przede wszystkim doświadczeń, które może tutaj rodzic razem z dzieckiem, bądź też grupy szkolne, które nas odwiedzają, zobaczyć, przyjść, dotknąć i jak gdyby to dla nas jest najważniejsze. I szczerze powiedziawszy, będąc tutaj, czujesz, widzisz tak naprawdę, że wszystko ze sobą współgra i to było zaznaczone od razu w projektach, żeby tak wyglądało. To miejsce pokazuje, że emocje i edukacja mogą iść w parze i budować prawdziwą wartość. Warto, abyście zostali z nami dłużej, bo już wkrótce wracamy do Was z większą dawką inspiracji.